Cześć, tu Martyna. Jak to mówią, święta, święta i po świętach. Tak więc przyszedł czas na świętowanie Nowego Roku. Ale zaraz, przecież jestem w Chinach. Inny kalendarz, inne zwyczaje. Tak więc kiedy i jak obchodzi się tutaj Nowy Rok? Dowiecie się już za chwilę. Zapraszam! Czy pamiętacie Dorkę? Zebrała wokół siebie tak wielką rzeszę fanów, że nie mogło jej zabraknąć także w wydaniu noworocznym. Tak więc czas poszerzyć naszą wiedzę a propos ważnych świąt w Chinach. Zapytajmy Dorkę. Boże Narodzenie jest tak ważne dla nas Polaków. A czy mogłabyś powiedzieć, jak to jest u Was w Chinach? Które święto jest dla Was najważniejsze? Co wtedy robicie? Oczywiście Nowy Rok też nazywa się Święto Wiosny. To przygotujemy bardzo wcześnie, od końca starego roku do początku lutego. Co to oznacza? A to, że w okresie noworocznym Chińczycy muszą jakoś wrócić do swoich rodzinnych miast, do swoich rodzin. Szacuje się, że w okresie noworocznym około 200 milionów Chińczyków w tym samym czasie planuje wsiąść w pociąg, samolot lub autobus, aby przemieścić się do swoich bliskich. Prowadzi to do największej współczesnej masowej migracji ludności. Chyba nikt z nas nie chciałby się znaleźć w tym okresie na dworcu lub lotnisku w Chinach. Nowy Rok jest w chińskim kalendarzu, więc to nie jest... Nasz Nowy Rok, to nie jest tak, koniec grudnia. Tak, cały czas zmienia się datę. Czyli kiedy obchodzi się ten chiński Nowy Rok? W Chinach używa się kalendarza księżycowo-słonecznego. Ten składa się z 60 cykli. Dodam tutaj, że Chińczycy niesamowicie hucznie obchodzą swoje 60. urodziny w celu uczczenia pełnego cyklu. Święto wiosny przypada w Chinach na koniec stycznia lub na początek lutego. I od tego momentu w Chinach liczy się Nowy Rok. Więc jeśli urodziłeś się, dajmy na to 25 stycznia 1998 roku, to mimo, że zachodnim okiem patrząc urodziłeś się w roku Tygrysa, to w oczach Chińczyków nadal pozostajesz bawołem. Bo według księżycowego kalendarza rok Tygrysa rozpoczął się 28 stycznia 1998. Zodiak chiński, podobnie jak europejski, dzieli się na 12 znaków. Znaków nie dzielimy jednak na miesiące, a na lata. Są nimi zwierzęta, które, jak głosi jedna z legend, wygrały wyścig zorganizowany przez cesarza o zostanie patronami kolejnych lat. W wyścigu udział brały wszystkie zwierzęta, jednak do mety jako pierwsi dobiegli szczur, bawół, tygrys, królik, smok, wąż, koń, baran, małpa, kogut i pies, a jako 12 dodreptała jeszcze świnia. I tak oto powstał chiński zodiak. Każdemu zwierzęciu przypisane są cechy ludzkie, więc rodząc się w danym roku, ludzie nabywają poszczególne cechy zwierzaków. Tak więc sprytni chińscy rodzice, niechcący, aby ich dziecko było sprytne i przebiegłe niczym szczur, wolą poczekać ze spłodzeniem potomka na rok następny, aby brzdąc był uczciwy i silny jak bawół. Chińczyków gromadzi się razem, sprzątamy mieszkanie, robimy jiaozi. To jest główne danie, zjemy. Jest dzień spotkania. Możemy, cała rodzina siedzi przy stole i rozmawiają i bawią się, czekają na Nowy Rok. Chińczycy są niezwykle rodzinni i tak jak dla nas, Nowy Rok to zwykle jedna noc grubej imprezy. Tak dla Chińczyków Nowy Rok to 15 dni wspólnego biesiadowania, które rozpoczyna wspólna wielka kolacja, a kończy się niezwykle efektownym festiwalem lampionów. Coś podoba mi się najbardziej. Możemy dekorować drzwi wieściowych obrazkami noworocznymi.
Mój tata bardzo dobrze napisał to. Ale co właściwie oznaczają te noworoczne obrazki? Najczęstszymi obrazkami wieszanymi przez Chińczyków są znaki Fu, które oznaczają szczęście, lub Chun, oznaczające wiosnę. Często te znaki wieszane są do góry nogami. Jednak co to oznacza? Pamiętacie, jak mówiłam, że język chiński to język homofonów? Znak Dao, czyli odwrócony, jest homonimem słowa Dao, które oznacza, że coś przybyło lub dotarło. Tak więc Dao Chun, przybyła wiosna. Dao Fu, przybyło szczęście. Mamy Fajerwerki. Tak, jest bardzo piękne. To jest chiński Nowy Rok. Bardzo ważną częścią Nowego Roku jest puszczanie przez Chińczyków fajerwerków. Ta tradycja wiąże się ze starożytną legendą, która opowiada o potworze zwanym przez Chińczyków Nian, który każdego roku w okresie święta wiosny przybywał do wiosek, aby zjadać dobytek mieszkańców oraz krzywdzić ich. Dobytek, czyli co, jak mieszkańcy? Dobytek, on ich nie zjadał. Problem Niena został rozwiązany wraz z odkryciem przez pewnego mądrego starca sposobu na to, jak Niena przestraszyć. Starzec odkrył, że jedynym sposobem na przestraszenie bestii jest puszczanie fajerwerków, wieszanie czerwonych lampionów przed domem oraz puszczanie lampionów. Bo nie zapominajmy, że Chiny na swoim koncie mają niesamowicie ważne odkrycie, jakim był proch, który w Chinach zagościł już w IX wieku. Bojący się głośnych odgłosów Nien już więcej nie zakłócał spokoju Chińczyków. Tak więc mimo, że Chińczycy nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia, to trzeba im przyznać, że święto Nowego Roku obchodzą z wielkim przytupem. Dziękuję, że byliście ze mną i mogliśmy razem dowiedzieć się czegoś o ważnym święcie, tym razem dla Chińczyków. Do zobaczenia w następnym odcinku. Martyna w Chinach.